Komputery Alienware Steam Machine pojawiły się w naszej ofercie w drugim kwartale ubiegłego już roku. Początkowe recenzje pojawiające się wtedy w sieci przyzwoicie oceniały możliwości sprzętu, zaznaczając jednak spore problemy z autorskim systemem operacyjnym SteamOS opartym o Linuxa. Jak sytuacja prezentuje się po sporej ilości aktualizacji? Omawiana dziś wersja konsoli, lub jeśli ktoś woli komputera, Alienware Dell Steam Machine zawiera 4-rdzeniowy 8-wątkowy procesor Intel i7 4785T, wspomagany 8 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną GeForce GTX 860M z pamięcią 2 GB. Dlaczego mobilna wersja karty graficznej? Użycie obudowy typu mini PC sprawiło, że ilość wolnego miejsca została ograniczona do minimum. Nie zmienia to jednak faktu, że odświeżona wersja Steam Machines, jeśli się pojawi, powinna pracować na najnowszych układach GTX 1000 z uwagi na ich znacznie lepszą wydajność. Do dyspozycji mamy również magnetyczny dysk o pojemności 1 TB, a także przyzwoitą ilość złączy. 2 USB 3.0, 2 razy USB 2.0, złącze LAN, cyfrowe złącze optyczne SPDIF oraz wejście i wyjście HDMI. Urządzenie wyposażono także w moduły Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi. Sama obudowa wygląda bardzo stylowo, jest znacznie mniejsza od bezpośrednich konkurentów, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One. Wykonana z tworzywa sztucznego, nie nagrzewa się nawet po dłuższych sesjach. Chłodzenie zresztą zasługuje na spore uznanie, ponieważ doprowadzenie go do odpalenia tzw. suszarki jest bardzo trudne. Przyjemna jest również możliwość regulacji koloru podświetlenia urządzenia. Wraz z konsolą otrzymujemy również kontroler do gier o mocno niestandardowym wyglądzie. Steam Controller posiada 2 touchpady w miejscu typowych D-padów lub analogów. Przyzwyczajenie się do tego układu zajmuje trochę czasu, jednak ma swoje zalety. Każdy ruch palca jest potwierdzany delikatną wibracją, dzięki czemu od początku pewnie wybieramy interesujące nas opcje w systemie SteamOS. No właśnie, SteamOS. To moment w tej recenzji, w którym muszę trochę ponarzekać. SteamOS jest jak Dawid, któremu nie za bardzo wyszła walka z Goliatem. I to tak na poważnie. Strzelił z procy w jego kostkę, a on wyciągnął kij baseballowy i go pozamiatał. Trochę tak się czułem, gdy kolejna aktualizacja systemu rozwiązywała dany problem, zostawiając 10 pomniejszych. Wszystkie przetestowane przeze mnie gry na system SteamOS działały i wyglądały nieco gorzej niż odpowiedniki na Windowsie. Z 600 gier, które posiadam w swojej bibliotece, 198 było obsługiwane przez system SteamOS, a tylko 75 obsługiwało tandem system SteamOS plus Steam Controller. I szczerze, na mnie to i tak robi dobre wrażenie, ponieważ na początku tego projektu dostępne były praktycznie tylko oryginalne tytuły Valve'a. Pozostałe gry z mojej biblioteki mogę odpalić przy pomocy strumieniowania z drugiego komputera oraz wykorzystując np. pady od Microsoftu. Jak wypada sama rozgrywka? Na początku jest ciężko, ponieważ pad wydaje się być znacznie bardziej skomplikowany niż chociażby DualShock. Wcześniej, by strzelać w FPS-ach, trzeba było ustawić autocelowanie, co zabierało sporo przyjemności z rozgrywki. Teraz celowanie rzeczywiście może być dokładne. Każda gra wymaga jednak dostosowania ustawień pod własne potrzeby. Pomaga nam w tym spora społeczność, która udostępnia najlepsze układy przycisków, ułatwiając rozgrywkę. A jak z płynnością? Jak na mobilny układ graficzny, wydajność wypada zaskakująco dobrze. W testowanych przeze mnie tytułach nie zauważyłem lagów. Counter-Strike Global Offensive w wysokich ustawieniach graficznych działał płynnie, bez zauważalnych przycięć. A jak wypadają inne gry? Sprawdźmy. Steam Machine jest bez wątpienia jednym z najciekawszych urządzeń ubiegłego roku. Valve próbowało pokazać, że kanapowa rozgrywka jest dostępna także dla graczy PC-towych. Czy im się to udało? Moim zdaniem tak, ale nie urządzeniami Steam Machines. Biorąc pod uwagę możliwości trybu Big Picture w środowisku Windows, płynność gier na tymże systemie oraz możliwość osobnego zakupu Steam Controllera, komputer ten polecam fanom idei oraz osobom, które chcą spróbować czegoś nowego. Pamiętajcie również, gry na Steam są często wielokrotnie tańsze niż na Xboxa czy PlayStation. Stworzenie więc sporej biblioteki nie jest dużym wyzwaniem. Osobiście na testowanym dziś modelu z wielką chęcią zainstalowałbym system Windows. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że to niewielkie pudełko osiągnęłoby maksimum swoich możliwości. Ten oraz inne modele Steam Machines znajdziecie w ofercie Spheris.